about to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Marcin siedzi i odpoczywa w tym momencie, bo się nanosił, a macha do was tam z tyłu. Nawet nie ma siły podejść. A co my teraz robimy? Pamiętacie te krzaczki, jak przywieźliśmy? Dobry, no już w zeszłym roku, teraz będzie, wiadomo, jesienią. I no nie mieliśmy czasu ich zasadzić. Może nie mieliśmy, to źle powiedziane. Tutaj było pastwisko dla kus. Stary nie miał siły. Nie, tu było pastwisko dla kus. I chcieliśmy już to pastwisko im zostawić, żeby zjadły to, co tutaj się znajdowało. W tym momencie, jak troszeczkę wcześniej oglądaliście, poprzestawialiśmy je trochę inaczej, zorganizowaliśmy, to tutaj mamy teraz tą przestrzeń wolną, gdzie możemy właśnie tworzyć nasz ogród, warzywniak. Ładna pogoda, więc z niego korzystamy. Tu będzie przejście. Tak, Marcin widzę, że wziął wiertnicę, ale chyba zmienił zdanie i idzie na szpadel. Nie chce mi się to przekładać, tego wszystkiego, a później będę potrzebował to wąskie, żeby zrobić, Klaudia, żeby kiki nam powrzucać do wzmocnienia. A rozumiesz, sobie pomyślałem, że bez przesady to już wyszpadluję, to 3 takie dziury. Co, ja chciałam to robić, ale no... Ale wiadomo, najcięższą robotę tobie zostawiam. Właśnie. Do dzieła. Klaudia, wyłącz, bo już nie chce mi się robić. Pokażemy, że jest zrobione. Widzicie, pracusia. No. Stary jestem, już nie mam takiej siły, wiecie, ta regeneracja jeszcze to... raz, jesteś jaki? Stary, zużyty jak stara gumka. Dobra, kople pić. Przecież ile tą samą gumkę można naciągać? No, w końcu pęknie. W końcu pęknie. I będzie koła dupa na wierzchu. I tym oto akcentem. Wczoraj Marcin
leci do mnie z sypialni, no daleko nie miał do lecenia. Ja mówię, Klaudia, musisz coś posłuchać, musisz coś zobaczyć. Taki wiersz jest Tuwima na YouTubie, który nam się... Tuwima, pamiętajcie, Tuwima. to nie jest, że my. Tak, Mam tak, wszystko w dupie. Kurwa, tak bo to się poszukajcie, spodobało. poważnie poszukajcie, jak nie znacie tego, wiesz, ja no dopiero teraz go odkryłem, jakoś nie wiem co się stało, widocznie jakiś dzień miałem zawalony i stwierdziłem, że mam wszystko w dupie, więc i nagle mi się pojawił na YouTubie, bo chyba YouTube czyta w myślach, no i właśnie posłuchajcie sobie, mega śmieszne. Wiersz Tuwima, a jaki to był tytuł? Wszystko mam w dupie? No coś tego chyba. Dobra, Tak. przepraszamy za język. Może Ale to tutaj... nie my, to Tuwim, pamiętajcie, No, to Tuwim Tuwim. wielkim poetą był. Dokładnie, więc to nie my. Dobrze, może tutaj nie będziemy już więcej mówić o 4 literach. Ja bym jeszcze z pół godziny mógł pogadać. To ja wiem. Ja jeszcze tylko wyjaśnię widzom, co tam z tyłu się znajduje, że to nie jest staw ani Koza. żadne bajoro. Nie, tutaj. Tutaj Klaudia kiedyś kopała, bo myślała, że oryginalnie stodoła będzie stała właśnie w tym miejscu, gdzie macie tą bajorko przed sobą. Natomiast no niestety ta górka, która powstała z wykopalisk, będzie musiała tutaj ponownie wrócić na to samo miejsce. Oczywiście jak będzie sucho, to wtedy się za to zabieram. I Tak. obórkę stawiamy w tym momencie, wiecie co, właśnie tu, gdzie to okienko widzicie zamknięte. Rozmawialiśmy z naszym kolegą Łukaszem. To już to Marcin tutaj będzie Pamiętacie opowiadał. od Bruna, czyli wcześniejszego generała, on jest Bruno. Bruno, ostro. Bruno. No i właśnie podsunął mi wspaniały pomysł, także dzięki Łukasz, że faktycznie lepsze obory są, wiecie, w linii prostej. Bo ja tą obórkę kiedyś albo rozbiorę, bo chodzi o to, żeby beton wylać, jest to znacznie łatwiejsze do czyszczenia później obornika i będę sobie wjeżdżał, powiedzmy, tu traktorkiem z widełkami, będę podbierał obornik i tak dojadę do samego końca. Wiadomo, że teraz tam nie wjadę, no bo to jest jakby, wiecie, inna wysokość podłogi, jest drewniana i tak dalej, ale gdzieś tam, jak już będziemy mieli tyle pieniążków, żeby się bawić w rozbieranie tego i robienie nowego, to jest świetny pomysł. Także tu wszystko będzie przeorganizowane i bardzo się z tego powodu cieszę, bo wreszcie zaczynam widzieć jakieś takie, wiecie, porządnie ułożone parcele, miejsca na izolatki, na oddzielenie młodych od matek, jak będzie taka potrzeba, na przykład koźląt, co każdemu koźlarzowi polecamy, myśmy tego nie robili i koźlaki potworne ilości mleka spijały, właściwie wszystko spijały. Także trzeba było je izolować, widzieliście, myśmy takie robili tymczasowe, no ale przecież one rosną, to tak też nie można, myśmy się nie czuli z tym komfortowo. Także to jest, trzeba brać sobie takie rzeczy pod uwagę, jak się chce mieć To jest kozy. jedno, ale kochani, to też nas zrozumcie, my kupiliśmy czyste pole, to też ciężko nam od razu na samym początku stwierdzić... Marcin odkręca. Ciężko, ale jestem pod słońcem, kochanie, to nie wiem, widać. tak? Ciężko nam tutaj było po prostu od razu na samym początku stwierdzić, że obora będzie w tym miejscu, że tu się będzie nadawała, że to będzie na najkrótszej linii przybiegu od naszego domku, bo domek miał być gdzie indziej. I to jest po prostu uczymy się, dostosowujemy tą działkę do realiów, do naszych potrzeb, teraz jakie widzimy. No trochę rzeczy się pozmieniało. No tak jest, no wiecie, no ciężko taki biały kanwas, białe płótno. 2,5 hektarowe to jest dokładnie. potężna ilość metrów. Tak, od razu stwierdzić, że w tym miejscu to jest idealne, najbardziej komfortowe dla nas i tak dalej. Czyli co byśmy chcieli generalnie powiedzieć wszystkim osobom? Tak. Co byśmy chcieli generalnie wszystkim osobom powiedzieć, że które tam gdzieś nas oglądają i powiedzmy mają podobne marzenia, albo jakieś tam, wiecie, no, w którymś kierunku z tych naszych wielu chcą podążać, czy tam, no naszych, nie naszych, no po prostu tak mówię naszych, no bo my to robimy, ale to jest wiadomo, to jest wszystkich kierunek, którzy takie zwierzaki chcą mieć, że nie bądźcie na siebie źli. Co nie? Że ciężko to ułożyć jakby na samym początku. I tak jak tam chyba wcześniej mówiłem, nie wiem czy to Klaudia opublikuje czy nie, dzielcie sobie działki na kawałeczki, na miejsca, w których ma być rozrywka, najbliżej domu, zaraz za rozrywką, wiecie, już warzywniaki, właśnie sady, kawałek dalej zwierzęta kawałek dalej, dlatego że zwierzęta mają zapach, zwierzęta potrafią być głośne. I ja osobiście, my jesteśmy bardzo zadowoleni z tego rozmieszczenia i tu już byśmy chyba nic nie zmieniali, Klaudia, co nie? Jakby w ten sposób sad, może warzywniak jest troszeczkę, czy będzie troszeczkę za daleko od domu. Nie, kochani, nie będzie za daleko. Ale będzie bardzo blisko kompostownika na przykład.
Marcin mówi tutaj o kompostowniku, ale nie dodał jednej rzeczy, że w tym wale, który tam mamy wykopany, tam będzie magiczne przejście, bo tam będzie ziemianka wkopana i obok ziemianki będziemy chcieli zrobić przejście. Dlatego to nie będzie aż tak daleko, będzie po prostu ścieżka wokół stawu piękna z przejściem do ogrodu. Nam bardzo zależało... Ale to wiecie co, to wszystko wymaga czasu. Dlatego, tak jak Marcin powiedział, nie złoście się na siebie. To wymaga nie tyle, że czasu, siły i finansów. Więc to wszystkie 3 komponenty do kupy trzeba zebrać, no i po prostu realizować powoli swoje marzenia. I jeszcze to już ty możesz wspomnieć, że ważne jest, żeby roboty wszelkiego rodzaju ziemne robić jak najszybciej, bo one bardzo mocno brudzą. Właśnie tutaj jeszcze Marcin dobrze wspomina, bo na przykład jak kopaliśmy staw, też patrzyliśmy ile czasu, jest wiadomo, koparkowy. Poczekajcie, bo Marcin coś tam robi akurat i telepie kamerą. Mieliśmy koparkowego, który no wiadomo, na tamte czasy on nie był jeszcze tak strasznie drogi, ale my też patrzyliśmy racjonalnie, ile czasu, ile co wszystko kosztuje, żeby to po prostu pieniążki na inne projekty i przyoszczędziliśmy. I źle zrobiliśmy, bo wystarczyło, nie wiem, może 5 godzin czy 10 godzin więcej koparkowego, a jednak by nam ściągnął staw z jednej strony troszeczkę bardziej tą nawierzchnię i nie byłoby takiej dziwnej dysproporcji pomiędzy prawą a lewą stroną, że tu jest duży uskok. Wał teoretycznie byłby większy wizualnie, natomiast my byśmy tą ziemię wykorzystali tutaj i podnieśli tutaj, troszkę kochani, grunt. byśmy wyciągnęli. Właśnie. Inaczej, jak już bierzecie, to był duży projekt. Jak już robicie duże projekty, nie oszczędzajcie na samym końcu. Dobra, my już więcej nie będziemy gadać, bierzemy się do roboty, w większości Marcin. I działamy. Nie Marcin, tylko Marcinos. Od dzisiaj jestem Marcinosem, tak zwanym eskimoskim Hiszpanem. No dobra, eskimoskim Hiszpanem, jak coś powiesz. Nie wiem, czy płakać, czy śmiać się. Ja też. Mimo wszystko, że ta ziemia w większości terenu mamy gliniastą, ale tutaj jest nawieziona właśnie ze stawu i zobaczcie, są dżdżownice. My mamy tutaj dżdżownice, które nam przerabiają tą ziemię. Zobaczcie, widzicie? Tam tutaj jest jedna i ja widziałam jeszcze 2, ale Marcin teraz ruszył to, więc... Ciekawe, Klaudia, tutaj następna czy ona się też do ciebie uśmiecha, tak jak ty do niej? Tak, macha czułkami, wiesz? Poczekaj, ja potrzymam. Nie, ja będę trzymał, a ty wyciągaj. Ja też tak zostanę. O ja pierdziule. Ale korzenie ma, ja ciesz, ono odżyje. Biedne drzewko. Już kochane będziesz miały jak w domu, bo to będzie twój dom. Tatu! Jaki dom? Ty wiesz co, można trochę więcej? Trochę za nisko? No trochę za nisko. Trochę za nisko. Właśnie mówię, że więcej. To poczekaj. Za głęboko? Nie. Dobrze. Nie. Proszę. Ale tu można. Ja wiem, to tutaj mogę podebrać tam od spodu. Co? Nie, no ale to krzywo będzie. Aha. On prosto stoi w ogóle? Nie.
się siedzi na górce. A czy co? Jestem za. Wiesz. Tylko to by trzeba było szybko nasze kozie mleko. Ja powiem ci, że bez koziego mleka dla mnie to już jest kompletnie bez sensu. Kawa? No. Musi być nasze kozie mleko. Wiem. Bo to naprawdę taką różnicę robi. Taką różnicę. No, powiemy wam, że jesteśmy uzależnieni od naszego koziego mleka, po prostu. No. Ja bym Narkomani. w życiu nie przypuszczał, kuźwa. Ja kawę przestałem pić, bo mamy mrożony, już oszczędzamy, bo to ostatnie flaszki. Raz, że oszczędzamy, dwa, musimy jej do mydła starczyć, prawda? Więc teraz, jak patrzymy, to mamy deficyt. No. A mydło, mówię, kawa inaczej po prostu smakuje. Tak, a propos mydła. To jak Marcin kopie, to ja do was teraz przymówię kilka słów. Nie wiem, czy dobrze jestem ustawiona, mam nadzieję. Chciałam wam serdecznie podziękować za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Naprawdę jest po ostatnim filmie, przedostatnim o mydle, taki był huczny oddźwięk. Nie wiem, czy to dobrze określam, ale no naprawdę serdecznie wam dziękujemy. My to, jak widzicie, robimy wszystko jak najlepiej, zawsze stawiamy na jakość, bo to jest najważniejsze, a my to robimy dla siebie, więc siebie nie oszukamy nigdy w życiu. Ale też siebie. No tak, też to oczywiście dla was, bo pomyśleliśmy sobie, że te nasze mydełka, no wiecie, no za naszą pracę mogą być taką cegiełką, którą pomoże temu naszemu siedliskowi, że napisałem osobom, które zamawiały. Tak. Że wiecie, no pomoże to w jakiś tam mały sposób, ale pomoże kupować roślinki, takie mniejsze rzeczy. Wielu z was patroni w te drzewka, które widzicie, i to wszystko ufundowało to, bo my nigdzie nie chodzimy, nie jemy po restauracjach, nie wydajemy głupio pieniędzy, nie jeździmy samochodem bez sensu. Nasze czasy wycieczek, mieliśmy ich w swoim życiu sporo, się skończyły. Teraz jest tutaj ta nasza farma i to jest nasze życie i nam się bardzo podoba i dzięki wam jakby możemy te marzenia spełnić. Zobaczycie, jak to wszystko przecież rośnie, to naprawdę będzie śliczne. Już mamy właśnie, tak dzisiaj z Klaudią mówiłem, już mamy sosny, świerki, jodłę, cedra, klona. No sporo takich, kosodrzewinę, sporo tego. Tutaj taka działka była dosyć, no tu nic nie było, tam oprócz tego lasko, co nie? Także kupując od nas mydełka, przyczyniacie się do powstawania tego naszego pięknego siedliska. I musicie nam wybaczyć, ale co jakiś czas będziemy reklamę mydełek jakoś sobie taką robić, no bo to jest taki jedyny, my nie mamy sklepu, jeszcze muszę go zrobić, a to jest jedyny nasz produkt taki, co może nam pomóc, no bo z żywnością mamy tego za mało. Tak, Klaudia będzie jeszcze próbowała z innego tłuszczu robić, ale to już wam później powiem, jak zdobędę go latem, bo teraz on jest niedostępny, ja nie kupuję ze sklepów żadnych aukcji, to od gospodarzy, dlatego w tym momencie nie ma tego tłuszczu, a jak będzie, to wam pokażę nawet skąd go zdobędę i jak go będę czyścić. Coś jeszcze z takich ciekawych rzeczy, że tutaj nam znajomy, który też zamówił mydełka, właśnie podpowiedział, że może byśmy zapachowe robili. Właśnie mówię o lawendzie. A o lawendzie mówisz? Tak, o lawendzie właśnie mówię, ale chcę z innym tłuszczem. Z innym tłuszczem, ale on jest bardzo dobry, bo to jest okolic właśnie nerek. Właśnie. Właśnie, już powiedziałeś. Nie powiem Dobra, a lawenda będzie właśnie od tych Polaków, co na zimno ją ekstrahują. Pamiętacie, lody lawendowe? Od nich chcemy porozmawiać, jak to wygląda cenowo. Naprawdę... I wiecie, bo my nie wiemy, nie jesteśmy w stanie jakby stwierdzić, czy na przykład, strzelam teraz kompletnie, czy 10 kropelek na mydełko takiego lawendy da ten zapach, czy go kompletnie nie będzie. Musimy po prostu porobić testy. Są to produkty najwyższej półki i są bardzo drogie, więc my nie możemy sobie też pozwolić, wiecie, mam butelkę, wlewam na jedno mydło. To musi mieć sensowne. Poza tym nie można dać za dużo, też żeby nie poparzyło mydełka, to są, olejki to są kondensaty. Także trzeba to wszystko przebadać, ale na razie jedno mydełko jest gotowe i przebadane. Odnośnie jeszcze samej lawendy, wiemy, jak ten olejek pachnie, no bo mamy go już. On, słuchajcie, jest naprawdę inny, nie jest taki mocno intensywny, aż gryzący w nos, bym tak powiedziała, jak niektóre olejki eteryczne ze sklepów, jak kupujecie, mimo wszystko, że nawet są organiczne,
ten jest wyjątkowo aksamitny i łagodny w zapachu. Nie wiem, jak go określić, po prostu nie On gryzie, pachnie żywą a rośliną. wiemy, że lawenda ciężko, czasami no, ludzie ciężko ją znoszą, bo ten pierwszy taki buch uderzenia tej lawendy, że aż jest tak no, pieczący. Tutaj czegoś takiego nie ma. Dlaczego? Jeszcze raz, jakość. Tłoczony na zimno. Dobra, do pracy. Hey, at least I'm breathing. I know it took a while. Been looking for a sweet song, a sign of spring. Reklama jest? Nie ma popeliny. Jak Wam się podobamy? Uśmiechnięta moja minko. Jeszcze straszne pieszczochy. Straszne pieszczochy. Ty to już jesteś w ogóle sam siebie On tak. I've been spending way too